W obliczu Boga Wszechmogącego, w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć, i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia, aż do ofiary mego życia. Witamy Państwa serdecznie w naszym odcinku z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, powołanej w okupowanej Polsce w czasie II wojny światowej. Naszym gościem jest kustosz zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, pan Andrzej Szczepanowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Andrzeju, czy mógłby pan przybliżyć widzom, w jakich okolicznościach powstała Armia Krajowa, która prowadziła działania zbrojne przeciwko okupantom w czasie II wojny światowej w Polsce? Jeszcze nie zakończyły się walki kampanii wrześniowej, kiedy w Warszawie generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski powołał tajną służbę zwycięstwu Polski. Oczywiście było to zgodnie z pełnomocnictwem ówczesnego naczelnego wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Konspiracja objęła kręgi jemu najbliższych oficerów, a także polityków, i to polityków różnych, i również i z opozycji. Michał Karaszewicz-Tokarzewski był kojarzony z sanacją, ale potrafił do nich dotrzeć i ich pozyskać. Ta inicjatywa właśnie Michała Karaszewicz-Tokarzewskiego spotkała się z nieufnością Władysława Sikorskiego i polityków skupionych wokół niego w Paryżu. I właśnie Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej i na jego czele postawił generała Kazimierza Sosnkowskiego. A czy państwo podziemne było organizowane także przeciwko sowieckiemu okupantowi, czy tylko przeciwko III Rzeszy Niemieckiej? W założeniach była walka o całość ziem II Rzeczpospolitej. Czyli skoro zaborcami byli zarówno Niemcy, jak i Sowieci, to właśnie przeciwko obu tym państwom. A komu powierzono tak trudną misję? Kim byli dowódcy Armii Krajowej i ilu ich było? Było trzech głównych komendantów. Był generał pierwszy, generał Stefan Grot-Rowecki. Kolejnym był generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur. I ostatni generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek. I on właśnie 19 stycznia 1945 roku rozwiązał Armię Krajową. No, powiedzieliśmy o dowódcach, a kim byli zwykli żołnierze? No bo chyba możemy takich nazwać, ci partyzanci i konspiratorzy działający w ramach struktur państwa podziemnego. Kim byli i jak byli wyszkoleni? Już na lato 1944 roku Armia Krajowa skupiała ponad 380 000 żołnierzy, w tym ponad 10 000 oficerów i kilka tysięcy podchorążych, czyli tych kandydatów na oficerów, przeszkolonych oczywiście w konspiracyjnych szkołach. Czyli można powiedzieć, że największa armia konspiracyjna w okupowanej Europie. Oczywiście była to armia tajna, była zorganizowana w plutony. W niej w dużej części służyła młodzież. Trzeba było ją przeszkolić jednak wojskowo. Zorganizowana była swoje struktury, które odpowiadały strukturom kraju. Kraj dzielił się na obszary, dzielił się na województwa, które odpowiadały okręgom, na powiaty, które odpowiadały obwodom oraz na placówki. A proszę powiedzieć, jakie były główne cele polskiej armii podziemnej i całego państwa podziemnego? Była to walka o niepodległe państwo polskie, ale to był cel perspektywiczny, że w odpowiedniej chwili, kiedy okupant będzie osłabiony, ta przygotowana do tego tajna armia ma przystąpić do walki o niepodległość i odbudowę naszych sił zbrojnych.
Armia Krajowa przede wszystkim musiała dbać o Polaków. Polacy byli poddani niemieckiemu terrorowi. Wobec tego uderzenie w przedstawicieli tego terroru. Ponadto gromadzenie broni. I to również tej jeszcze pozostałej z września 1939 roku rozbrajanie Niemców, ale również konspiracyjna produkcja uzbrojenia. W konspiracji w podziemiu produkowano m.in. pistolety maszynowe Błyskawica, jak i również Sten. Świetnie działający wywiad, który docierał wszędzie, komórki legalizacyjne. Przecież trzeba było stworzyć jakieś dokumenty, przepustki, żeby przechytrzyć Niemców. Zabezpieczenie łączności zarówno z rządem w Londynie, jak i również z różnymi okręgami. Uderzenie w transport kolejowy, który szedł również na front wschodni i sabotaż pod każdą postacią. Czy to hasło pracuj jak żółw, bo pracujesz dla Niemiec, dla zwycięstwa Niemiec. No właśnie, konspiratorów i partyzantów było bardzo wielu spod różnych sztandarów i zapatrywań politycznych. A jak wyglądała właśnie ta akcja scaleniowa, które komórki do niej weszły, a które pozostały na uboczu i dlaczego? Jeszcze jak istniała Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, podporządkowano kilkadziesiąt organizacji konspiracyjnych, wojskowych. One miały ten sam cel, niepodległa Polska. Później, jak już powstawała Armia Krajowa, ta akcja jeszcze się nasiliła. Najliczniejsze organizacje polskiego podziemia, Narodowa Organizacja Wojskowa, została podporządkowana w roku 1942. Bataliony chłopskie, była to organizacja ruchu ludowego, została podporządkowana w roku 1943. Oczywiście poza Armią Krajową pozostały organizacje podległe innym ośrodkom niepolskim, między innymi Gwardia, Armia Ludowa, która podlegała Moskwie. Tak, a komu podlegali ci żołnierze? Czy wszyscy naczelnemu wodzowi, który rezydował w Londynie? No, żołnierze Armii Krajowej, tak jak najbardziej, przez osobę swojego dowódcy, komendanta głównego ZWZ AK. A czy komendant mógł podejmować decyzje bez konsultacji z naczelnym wodzem, czy musiał ściśle stosować się do jego rozkazów? Nie, to była struktura ściśle wojskowa, to byli wojskowi i on wykonywał jego rozkazy. Czyli było to prawdziwe wojsko. Tak, jak najbardziej. A jakie były największe i może najbardziej spektakularne akcje Armii Krajowej? Brawurową akcją Armii Krajowej było zdobycie 105 milionów złotych w Warszawie na ulicy Senatorskiej. Uderzano w transport kolejowy wroga. Słynna akcja Wieniec, blokująca tory wokół Warszawy. Ponadto akcja na generała policji Kuczerę, którego zlikwidował oddział Parasola właśnie w centrum Warszawy. Oczywiście taką najbardziej znaną to może właśnie rozgryzienie niemieckiej cudownej broni V1, V2. Dokonał tego wywiad Armii Krajowej i między innymi przyczynił się do lokalizacji niemieckiego ośrodka w Peenemünde na wyspie Uznam i przede wszystkim przechwycenie jednego pocisku V2 i potem mostem lotniczym przesłanie go do Anglii. Nadto partyzantka. Już w końcu 1942 roku wobec zbrodni niemieckich na Zamojszczyźnie, wysiedlania stamtąd Polaków, powstawały tam oddziały Armii Krajowej. Rok 1943 to również oddziały Armii Krajowej są i na Kieleczczyźnie, ale i na Wołyniu, gdzie walczą z Ukraińcami, którzy dokonują rzezi ludności polskiej, stają w ich obronie, organizują polską samoobronę. A jak zaangażowane było społeczeństwo polskie? Czy
przyjmowało bierną postawę, stawało z boku, czy może raczej ujmowało się za konspiratorami i za partyzantami? Wiedziało, że Armia Krajowa jest jego armią podziemną i mogą na nich liczyć. I ponadto 380 000 ludzi, to pochodziła z różnych warstw naszego społeczeństwa. Była to przecież armia ogólnonarodowa. A skąd społeczeństwo polskie wiedziało o działaniach Armii Krajowej, o akcjach, czy w ogóle o jej istnieniu? Przecież prasa była zdominowana przez Niemców. Oczywiście wychodziły tak zwane gadzinówki, ale również praca konspiracyjna. Setki tytułów, które docierały w zasadzie do wszystkiego. I ponadto widziano, co się dzieje na ulicach, chociażby na murach, czy chociażby znak Polski Walczącej, czy hasło Wawer, które przypominało ludziom, że cały czas Niemcy postępują okrutnie. Dobrze, Panie Andrzeju, dziękuję serdecznie za nasze spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki z naszej serii, gdzie przyjrzymy się m.in. warsztatowi konspiracyjnemu, zobaczymy, jak powstawała broń w warunkach konspiracyjnych i właściwie z czego korzystali partyzanci i powstańcy, a także omówimy sobie szczegółowo te najważniejsze, czy też najsłynniejsze akcje podziemnego państwa polskiego. No i też zastanowimy się, jaką spuściznę pozostawiła Armia Krajowa współcześnie. Dziękuję serdecznie, dziękuję Panie Andrzeju. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.